Jeśli jesteś zmęczony, to pewnie B12. Jeśli masz mgłę mózgową, to na pewno B12. Jeśli jesteś na diecie roślinnej, bez B12 nie przetrwasz. Taki przekaz słyszymy wszędzie. Witamina B12 stała się symbolem nowoczesnego zmęczenia. Miliony osób ją suplementują, często bez badań, bez wskazań, bez kontekstu. Ale czy rzeczywiście żyjemy w epidemii niedoboru? A może to marketing wyprzedził biologię? Dziś rozłożymy witaminę B12 na czynniki pierwsze, bez straszenia, bez uproszczeń. Jeśli takie merytoryczne, oparte na biologii analizy są dla Ciebie wartościowe, zostaw subskrypcję. Ten kanał nie straszy, tłumaczy. Czym naprawdę jest witamina B12? Witamina B12, czyli kobalamina, to związek zawierający atom kobaltu w centrum swojej struktury. W organizmie działa w dwóch aktywnych formach – metylokobalaminy i adenozylokobalaminy. Jest niezbędna do syntezy DNA, prawidłowego podziału komórek, produkcji czerwonych krwinek, funkcjonowania układu nerwowego, metabolizmu homocysteiny. To bardzo ważne. B12 nie jest witaminą energii. Nie produkuje energii, nie stymuluje, nie działa jak kofeina. Jej rola polega na umożliwieniu prawidłowego działania procesów, które, jeśli są zaburzone, prowadzą do anemii i problemów neurologicznych. Organizm magazynuje B12 głównie w wątrobie. Zapasy mogą wystarczyć nawet na od 2 do 5 lat. Dlatego niedobór zwykle nie pojawia się nagle. Jak wchłania się B12 i dlaczego to takie ważne? Wchłanianie B12 to proces bardziej złożony niż w przypadku większości witamin. Najpierw w żołądku B12 oddziela się od białek pokarmowych pod wpływem kwasu solnego i enzymów. Następnie wiąże się z tzw. białkiem R. Dopiero w dwunastnicy, pod wpływem enzymów trzustkowych, uwalnia się ponownie i łączy z kluczowym elementem, czynnikiem wewnętrznym, intrinsic factor, produkowanym przez komórki okładzinowe żołądka. Ten kompleks wchłania się dopiero w końcowym odcinku jelita cienkiego, jelicie krętym. Jeśli którykolwiek etap zawiedzie, wchłanianie spada. Dlatego niedobór B12 często nie wynika z braku w diecie, lecz z zaburzeń wchłaniania. Ryzyko rośnie z wiekiem, po operacjach bariatrycznych, przy chorobach jelit, przy długotrwałym stosowaniu inhibitorów pompy protonowej, przy metforminie. To buduje zupełnie inną perspektywę. Problemem bywa fizjologia, nie dieta. Kto faktycznie jest w grupie ryzyka? Najbardziej narażone są osoby na dietach roślinnych bez suplementacji, ponieważ B12 występuje naturalnie niemal wyłącznie w produktach odzwierzęcych. Osoby starsze z powodu gorszego wydzielania kwasu żołądkowego, pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego lub po operacjach, osoby przyjmujące niektóre leki, ale zdrowy, młody dorosły, bez objawów i bez czynników ryzyka nie należy automatycznie do grupy zagrożonej. To ważne rozróżnienie. B12, a zmęczenie, gdzie przebiega granica? Prawdziwy niedobór B12 prowadzi do anemii megaloblastycznej. Pojawia się osłabienie, bladość, duszność wysiłkowa, przyspieszone tętno. Przy długotrwałym niedoborze mogą wystąpić objawy neurologiczne, parestezje, zaburzenia równowagi, problemy z pamięcią. Ale niski wynik laboratoryjny bez anemii, bez podwyższonej homocysteiny, bez objawów nie zawsze oznacza kliniczny problem. I tu zaczyna się najwięcej nieporozumień. Badania. Jak interpretować wynik? Zakresy referencyjne różnią się między laboratoriami, ale często mniej niż 200 pikogramów na mililitr sugeruje niedobór od 200 do 300 pikogramów na mililitr. Strefa graniczna 300 pikogramów na mililitr. Zwykle poziom prawidłowy. Jednak sama B12 w surowicy nie mówi wszystkiego. Bardziej czułe wskaźniki to homocysteina, kwas metylomalonowy, MMA. Podwyższone MMA przy niskiej B12 silniej wskazuje na funkcjonalny niedobór. Najważniejsze, wynik bez kontekstu klinicznego niewiele znaczy. Laboratorium to narzędzie, nie diagnoza. Najczęstsze mity. Mit pierwszy. Każdy powinien suplementować B12. Nie. Suplementacja powinna wynikać z ryzyka lub niedoboru. Mit drugi. Zastrzyk działa lepiej niż tabletka.
U większości osób wysokie dawki doustne są równie skuteczne, bo część wchłania się biernie. Mit trzeci. B12 daje natychmiastowy zastrzyk energii. Jeśli nie ma niedoboru, efektu nie będzie. Mit czwarty. Im wyższy poziom, tym lepiej. Nie ma dowodów, że wysokie w normie oznacza lepsze funkcjonowanie. Bezpieczeństwo i rozsądek. B12 jest witaminą rozpuszczalną w wodzie. Przedawkowanie jest rzadkie i zwykle niegroźne. Ale brak toksyczności nie oznacza, że warto windować poziom bez potrzeby. Suplement to narzędzie, nie talizman. Podsumowanie. Witamina B12 jest niezbędna. Jej niedobór może być poważny, ale nie każdy dorosły wymaga suplementacji. Wynik badania należy interpretować w kontekście objawów i ryzyka, a marketing bardzo często upraszcza złożoną biologię. Jeśli chcesz więcej materiałów, w których oddzielam fakty od narracji suplementacyjnej, zostaw subskrypcję. A jeśli masz wynik B12 i nie wiesz, jak go interpretować, napisz w komentarzu, jaki masz poziom i jakie objawy. Zróbmy z tego realną edukację, nie kolejną modę.